Nie działał Pani sterownik. Ale to w jaki sposób nie działa? Co się dzieje? Jest lato, a jak Pan czuje, cały czas w domu jest gorąco. No właśnie aż się pocę, jest masakra. Jest cieplej w środku niż na zewnątrz. Niestety i trzeba to naprawić. Zdecydowanie. Pewnie się zepsuł przekaźnik w sterowniku i cały czas podaje sygnał, że ma kocioł pracować. Więc I faktycznie pracuje. Tak, no i więc musimy wymienić po prostu nowy, stary sterownik na nowy i wtedy problem rozwiążemy. Jakby Pani się drugi raz takie coś zdarzyło, to zawsze awaryjnie można kocioł wyłączyć, żeby po prostu aż tak nie podgrzewać domu. To taki protip dla Was, jak kocioł grzeje jak szalony i nie wiecie co zrobić, to najprościej po prostu przynajmniej na moment, przynajmniej na czas, dopóki nie wiadomo o co chodzi, wyłączyć go z prądu. Więc tak, co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować oczywiście nowego sterownika. Ja mam tutaj taki nowoczesny sterownik, który można też sterować przez Wi-Fi. Unboxing tego sterownika już robiłem, więc odcinek będzie tutaj. Będziemy potrzebować kabla zasilającego. Czasami taki kabel jest już w zestawie ze sterownikiem, czasami będziecie mieć już stary. No, warto sobie przeczytać, co jest w zestawie, żeby wiedzieć, czy na przykład nie trzeba jeszcze dokupić sobie kabla. Tutaj go nie ma, więc też wykładę. Oczywiście będziemy potrzebować śrubokręt. I fajnie mieć też zawsze próbnik napięcia, żeby sprawdzić, czy wszystko wyłączyliśmy, żeby nas po prostu prąd nie popieścił, bo byłoby niefajnie, gdyby nam się zrobiła szopa. Potrzebujemy jeszcze kabel, bo tutaj w tym sterowniku też nie ma kabla, który będzie łączyć kocioł ze sterownikiem. Ja tu akurat mam 3-żyłowy, zazwyczaj wystarcza 2-żyłowy, natomiast taki miałem pod ręką, ten też się nada. Ważne, żeby były przynajmniej 2 żyły i to musi być kabel, który jest na 230 V. Więc nie taki do głośników na przykład, tylko musi być konkretnie do napięcia sieciowego. Instrukcja już do pudełka, tak? Nie przydadzą Tak. nam się. Myślę, że wiesz co robić. Ale myślę, że możemy też widzom pokazać, bo często w instrukcjach mimo wszystko jest taki prosty schemat, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Tu jest po angielsku. Aha, one są wszystkie po angielsku. Świetnie. To jest po polsku. Dobra. Czyli tak, na takim schemacie zazwyczaj mamy kocioł. Łatwo go rozpoznać, bo zazwyczaj to będzie jakiś ogień w nim. Mamy N i L, które oznaczają zazwyczaj zasilanie. Znaczy tu jest na pewno to zasilanie, bo musimy zasilić sobie sterownik. No i musimy połączyć kocioł ze sterownikiem. Więc stąd właśnie 2 kable. Jeden zasilający sterownik, a drugi łączący kocioł ze sterownikiem. I sytuacja u Ciebie była taka, że właśnie w tym sterowniku jest taki zawór, który się otwiera, zamyka, daje prąd albo nie daje. No i on się po prostu cały czas otworzył, no i kocioł myślał, że ma cały czas pracować, więc problem. Czasami jest w drugą stronę i kocioł w ogóle nie chce pracować, więc najpierw warto sprawdzić, czy baterie w sterowniku są ok, bo czasami jest tak, że po prostu baterie się rozładują i dlatego kocioł nie pracuje. No ale jak wszystko wymienimy baterii i dalej jest nie tak, no to znaczy, że sterownik jest martwy. Dobra, skoro schemat mamy z grubsza opanowany, to możemy przejść do podłączania sterownika. Czyli co, otwieramy? No, potrzebujemy sterownik. Będziesz potrzebować śrubokręta. Ja mam taki uniwersalny, gdzie mam różne końcówki, ale tutaj nam będzie potrzebny krzyżak. Więc uzbroję Ci śrubokręt w krzyżak i będziesz mogła czynić honor. Dobra. Czyli proszę Cię bardzo, tam na Okej, dole są ciekawe. takie dwie śrubki. Te. Tak. Mhm. I odkręcamy? Mhm. Nigdy nie pamiętam, w którą stronę się odkręca, w którą Tą stronę. zakręcasz, tak jakby wyobraź sobie butelkę i próbujesz odkręcić korek od butelki. Okej. Myślę, że tyle wystarczy. Możesz drugą odkręcić. I powinno się dać już to rozłożyć na 2 części. Tu jest jedna część i druga, jakby tak to trzeba rozłożyć od tej strony. Co robię? Może ty to zrób. O, Okej. no bo to musi być jakby zamknięte po to, żeby gdzieś ktoś nie dotknął, jak są Dobra. kapelki. A, czyli to po prostu tak. I teraz tak. Na schemacie, który teraz się pojawi na ekranie, były oznaczenia L i N, czyli to jest zasilanie. I NO i COM to jest właśnie połączenie do kotła.
I tutaj też będzie krzyżak, tylko trochę mniejszy. I będziesz mogła podłączyć zasilanie najpierw, a później kabel, który będzie łączyć kocioł. Tak jak mówię, ja tu mam 3-żyłowy, ale tak naprawdę nam wystarczyłby 2-żyłowy, no bo większość sterowników do kotów to są na 2 kabelki. A, jeszcze taka rzecz, bo tutaj mamy, normalnie kable będą przychodzić od spodu, czyli musimy się pozbyć tych zaślepek, żeby przeprowadzić kabel tutaj, pod tą, taką blokadę, żeby po prostu one się trzymały, żeby nawet jakby ktoś szarpnął, to żeby się nie wyrwało. Czyli musimy się pozbyć tych 2 na przykład zaślepek. Można to wyrwać albo śrubokrętem, podważając. O, prawie. Chcesz spróbować? Ten drugi, Mogę ostatni? spróbować. Śmiało. Nie mam tyle siły co ty, ale jakoś idzie. Możesz użyć większej dźwigni. O. Jak zostanie jeden, to się zazwyczaj go da wydłubać. No Super. i gotowe. Dobra. I co teraz robimy? Teraz musimy sobie wykręcić, albo nam się zmieszczą te kable pod, chociaż ja zazwyczaj wolę sobie wykręcić też wszystkie śrubki. Jak wykręcę te wszystkie śrubki, podłączam kable, to dopiero później je zabezpieczam, więc należy powykręcać, one są tylko trochę już jakby wkręcone. Z drugą stronę, butelka. Wkręcamy. Nic mi to nigdy nie mówi. Robię Nie? to zawsze tak intuicyjnie, że nie wiem, samo kręcenie w prawo czy w lewo, nic mi to nie mówi, bo kółko to kółko. Ale jak butelkę odkręcasz, to... Nie myślę, wiesz co, nawet w którą stronę odkręcam. Aha, okej. Po prostu jakoś tak na tyle często to robię, że nie zwracam na to uwagi. I teraz tak, jak już to mamy rozbrojone, to potrzebujemy podłączyć kabel zasilający. Ten sterownik jest zasilany tylko fazą, nie ma tutaj uziemienia, więc z tego jednego nie będziemy korzystać. Faza to jest, bo tak, w gniazdku mamy jeden kabel, w którym jest zasilanie, a drugi, który jest neutralny. Faza będzie zawsze koloru brązowego, neutralny zawsze będzie koloru niebieskiego, przynajmniej we wszystkich nowych kablach, nowych instalacjach. Chyba że macie jakąś przedpotopową, to różnie bywa. Wtedy może Wam się przydać próbnik, żeby zobaczyć, gdzie jest napięcie. Próbnik zacznie bzykać, jak będzie tam gdzie jest napięcie, tam będzie jakby dawać sygnał. Natomiast tutaj nawet jak pomylisz to w takim sterowniku, to nic się złego nie stanie. Natomiast L, faza, czyli brązowy do lewego pola, N do drugiego. Ja mogę wkręcić jeden, tu pobawić się najwyżej z drugim, czyli Okej. przeprowadzam sobie przez to. Okej, ten trzeci. Normalnie ten trzeci warto byłoby obciąć, po to, żeby on tutaj się nie szwendał i nie zrobił nam jakiegoś zwarcia. Jak jest kabel 3-żyłowy, a Wy korzystacie tylko z 2, ten jeden trzeba by obciąć, po to, żeby on gdzieś tutaj nie dotknął jakiegoś elementu i nie zrobił bum. Tam trzeba wsadzić po prostu od spodu do jednego pola, do drugiego. I skręcić. A ja pójdę po obcinaczki i pokażemy, jak to ma być faktycznie zrobione, żeby... I warto sprawdzić, czy te kable się trzymają, żeby nie było, że po prostu gdzieś wydawało nam się, że się dokręciło, bo czasami to się faktycznie on gdzieś tam inaczej źle ułoży i później się poluzuje albo nie ma styku. Także tu na pewno to działa, bo trzyma się. Czyli ten zbędny kabel, żeby nam nie zrobił zwarcia, obcinam. No i tutaj właśnie jak jest obcięty kabel, on nie będzie mógł o nic zahaczyć, bo tak to byłoby niebezpiecznie po prostu. Więc zostaje nam drugi kabel do podłączenia, ten już stricte do kotła. I tutaj mamy prostą sprawę, bo są 2 pola tylko, COM i NO, więc jakby nie można się pomylić. Natomiast czasami będziecie mieli 3-pinowy zacisk
I tam też szukamy, w 95% przypadków będzie też trzeba szukać COM i NO. Jeżeli jest NC, to ten NC olewamy. Teraz mogę przekazać pałeczkę Sarze. Ja od razu już Ci przygotuję kabel i obetnę właśnie ten. Mam 3-żyłowy kabel, więc obcinam sobie ten zbędny, żeby też po prostu nie robił zamieszania. Jak szczelił. Dobra. I teraz tak, ja zazwyczaj sobie lubię zakuć te kable tak, żeby nie leciały w ten, właśnie takie włoski, żeby nie zrobiły zwarcia, natomiast jak tego nie macie, a zazwyczaj no, w domu nikt tak pod ręką nie ma zakuwaczek, no to po prostu przynajmniej skręcić je. Bo normalnie ten kabel jest tak jak w łosie i po prostu może się rozdziawiać na wszystkie strony i zrobić zwarcie. No, wystarczy skręcić i jest już to w miarę ok. A co się stanie, jeśli włożę takie bez tego zakuwaczka? Będzie właśnie wsparcie? Niekoniecznie musi być. Później pokażę, na co zwrócić uwagę. Tamte kable, tamte dwa kable z tego kabla zasilającego mieliśmy już zacynowane, więc jakby one się trzymały całości. No te po prostu są obrane świeżo, więc właśnie jak to zacznę ruszać, no to po prostu będą malutkie kabelki, które mogą między sobą po prostu zrobić zwarcie. Czyli działamy. Tak, z takim zniecierpliwieniem, no to działamy. Przytrzymać, żeby nie pitał. I teraz co do czego? Nie ma to znaczenia, Okej. jak wygodniej. W tym przypadku i w większości przypadków, jak jest termostat, Okej. Nie ułożę tego dalej. w tym neutralnym, widać, że się trochę rozdziawił ten kabel. Tu akurat jeszcze nie ma zwarcia, ale jak właśnie one by zaczęły być bardziej na boki, to mogłoby być problem, więc pozwól, że Ci pomogę. Ja zazwyczaj sobie najpierw zajmuję się jednym kablem, czyli jak je przeprowadzę, one potrafią się gdzieś zahaczyć i właśnie on jest trochę za długi i z tego też jest problem, więc jak jest za długi, zostaje Wam mieć goła na zewnątrz, to znaczy, że trzeba go obciąć. Z drugim od razu możemy zrobić to samo. Tutaj mam palce. O. No właśnie. I teraz. I teraz widać, że właśnie nic nam nie wystaje. Możesz przykręcić mi tam jedno pole? Już? On pokaże, jaki jest opór. Tak, to jest git. Nie jakoś super mocno. Też zawsze można właśnie sprawdzić, spróbuj go trochę pociągnąć. Ten niebieski. Pociągnij. Siedzi. Siedzi. Dobra. No to zostaje nam drugi. I tu sytuacja podobna. Wsadzić. Skręcić. Myślę, że okej. I mamy to. Dobra. Czyli sterownik mamy z głowy. I teraz tak. W kotle tu już jest większy problem, ponieważ w zależności od typu kotła będzie to trzeba podłączyć w zupełnie różnych miejscach. Natomiast pokażę Ci kilka przykładowych schematów z kotłów Wiessmana, bo tam zawsze to jest w tej samej wtyczce. Wtyczka 91, jak dobrze pamiętam, pomiędzy 1 a L. I tam w ten pomiędzy 1 a L wpinamy te kable. Kolejność nie ma znaczenia. Tutaj będzie nasz symboliczny kocioł, do którego wpinamy sterownik. I tak jak mówię, tu kolejność nie ma absolutnie znaczenia. Czy to będzie tak, czy na odwrót. O, tu jest problem właśnie tych kabli, które są niezakute. One się rozdziawiają. Natomiast tu już trzeba się niestety posiłkować instrukcją do konkretnego kotła. Tak mówię, do Wiessmana macie tutaj schemacik. O, i tutaj podobna sytuacja. Trzeba przypilnować, żeby żaden z kabli, jak go skręcimy, nie był luźny. To jest akurat. Trzeba go głębiej wsadzić po prostu. No, powiedzmy. Marcin, coś jeszcze?
Teraz jeszcze musimy skręcić kable tym, co na początku rozkręciliśmy. To jest takie zabezpieczenie, żeby one się nie wyrwały ze sterownika. A później wsadzimy to do gniazdka i zobaczymy, czy nie wybuchnie. Czyli teraz musimy jeszcze skręcić zabezpieczenie, żeby te kable nam nie wyskoczyły, jakby ktoś delikatnie je pociągnął. Ważne jest, żeby kabel był w całej izolacji tutaj pomiędzy, a nie same te dwa druty, bo wtedy on nie będzie się tak naprawdę trzymać. Więc myślę, że na początku możemy ręką wkręcić 1, 2 wkręty. 1, drugi. No i myślę, że możesz mi pomóc skręcić. O. I jeszcze jedna. I co ostatnio? Tą ostatnią tak, chociaż ona nie ma znaczenia, bo tu nie ma kabla. Natomiast jeszcze jest trochę za słabo, więc pozwól, że dokręcę Męską mocniej. ręką. Generalnie ja sobie zawsze dociskam ten wkrętak, żeby nie przeskakiwało mi to wkręcie. Możesz tak dosłownie go docisnąć. O. Ślicznie. Teraz nie chcą za Chiny wyskoczyć. Dobra. To mamy już z głowy. I teraz Coś jeszcze? składamy obudowę. Klikamy. Zostają nam dwie ostatnie śruby. No i mamy to. Możemy podejść pod gniazdko albo tutaj przedłużkę ogarnąć. Ej, chwila prawdy. Rozumiem, że wszystko działa. Tak, świeci się na zielono. Czyli co, udało się. Daliśmy Daliśmy radę. radę. Dzięki za pomoc. Proszę Cię bardzo. Będę już wiedziała, co robić na przyszłość. Jasne. Sam proces parowania i ustawiania sterownika to już jest inna kwestia. My dzisiaj chcieliśmy pokazać po prostu na tym przykładzie, jak podłączyć to elektrycznie. Bo to jest ta najtrudniejsza tak naprawdę część, w której można coś zrobić nie tak i spalić urządzenie. Więc dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Niech ciepło będzie z Wami.